Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Jeden kumpel dzwoni do drugiego i mówi: ty Mietek, wpadaj, są koleżanki, zabawimy się. A ładne? Wypijemy, będzie ok. Tak, przed weekendem, moi drodzy, kawał na weekend. A teraz chciałem Wam pokazać, jak wygląda kocioł Minimatic po 2 latach, który pokazywałem 2 lata temu na YouTubie, jak go montujemy. Po 2 latach dopiero postanowiłem, że zrobię przegląd. Dlaczego po 2 latach? No bo nie chcę czekać 4-5 lat. Zbiornik, który jest tutaj na popiół peletowy, mieści w nim około 5-6 ton tego popiołu, po 5-6 tonach, nie 5-6 ton, tylko po 5-6 tonach spalonego peletu mieści tyle popiołu. W zależności też, jaki to będzie pelet i ile będzie objętościowo tego popiołu. Ja mówię w tym momencie o barlinku, bo tylko barlinkiem tutaj paliliśmy do tej pory i po 2 latach ile on przepalił na całą naszą firmę, łącznie jeszcze z grzanymi piwnicami, które mamy tutaj pod spodem. Łączna powierzchnia do ogrzania około 110 m2. Temperatura w pierwszym roku utrzymywana 22 stopnie w biurze. Na weekendy i na noc było obniżane o 2 stopnie do 20. Z kolei jeżeli chodzi o drugi rok, no to już było hulaj dusza, bo niektórzy chcieli strasznie mocno gorąco. Temperatura w pomieszczeniu 25 stopni za dnia, wieczorem 23 stopnie, na weekendy 23 stopnie i powiem Wam, od razu przepalił o jakieś 500 kg więcej. W pierwszym roku to było bodajże tona 100, w tym roku to była tona 500, tona 600, jakoś tak, plus minus 100 kg. Dokładnie Wam pokażę licznik, ale licznik wskazuje po 2 latach. W moim przypadku przepalił on przy tych temperaturach, które powiedziałem, 2754 kg. Tyle mamy przepalonego peletu, więc na dobrą sprawę jeszcze mógłbym poczekać 2 lata i dopiero po 2 latach go czyścić. Oczywiście producent nakazuje, żeby taki kocioł miał przegląd raz do roku. Jest to jakby najbardziej oczywiste. Ale ja się nie słucham producenta, tak jak większość, którzy kupują kotły i też później nie chcą wzywać serwisu, ale palę za to dobrym paliwem i zobaczymy, co się dzieje z tym kotłem po 2 latach, gdzie on nie miał kompletnego serwisu. Więc go otwieramy, zaglądamy i patrzymy, jak wygląda ten kocioł w środku. Zapraszam do środka kotła. Moi drodzy, mamy już otwarty kocioł. W środku mamy pokazany, proszę, worek, ściągnięta jest obudowa. Popatrzcie, tu mamy wszystko. O, patrzcie, ile jeszcze jest wolnego miejsca w tym worku, czyli tak naprawdę połowa, dobrze producent mówi, że na ponad 5 ton dobrego peletu możemy zmieścić w tym worku. Ponad połowa dopiero jest zapełniona. My otwieramy ten kocioł i pokażemy, jak będzie wyglądał teraz w środku. I sobie go wysypujemy jako naturalny nawóz. Proszę. Tyle, moi drodzy, mamy
popiołu. To jest moja ręka, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Tyle mamy po 2 latach, po 2 tonach 700 kg peletu spalonego. Proszę zobaczcie, jest ten popiół cały dopalony, aż fajnie to wygląda. Puszek, po prostu z tego jest zrobiony puch. Można robić odciski. Fajnie, bardzo, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Taka malutka kubka. I nic nie robiłem, tylko wyłącznie dosypywałem tego peletu. A my idziemy i robimy w tym momencie przegląd kotła. Już mamy otwarty kocioł, mamy otwarty palnik. Zobaczcie, jak on wygląda w środku po 2 latach. Powiem Ci, Mariusz, że to nawet przeglądu nie potrzebuje. Nic się tu nie dzieje. Wszystko idealnie. Pokażmy go w środku. Proszę. Tyle pyłku. Petarda. No powiem Wam, że jestem w szoku. Palnik nigdzie nie jest przegrzany. Jest idealny. Nigdzie nie jest popękany silikon. Tak jak był zasilikonowany, tak widać, wszystko jest tu dookoła. Ceramika nigdzie nie jest uszkodzona. To musimy ściągnąć, dopiero będziemy mogli ściągnąć klapkę. No to co? Ściągamy, rozbrajamy, rozkręcamy, czyścimy, zaglądamy i za chwilę sobie otworzymy górę. O, którą mamy tu. Ściągamy. I tu dobieramy się od niego, od góry, odkręcając te 4 śruby. Zobaczcie, moi drodzy, jak on wygląda po prawie 3 tonach przepalonego peletu po 2 latach nieczyszczenia. Bardzo mało tego popiołu jest. Oczywiście my to sobie teraz wszystko elegancko wyczyścimy. Kanały między sprężynami są drożne, one są dla nas najważniejsze. Wszystko jest tam drożne. Na pierwszy rzut oka może się wydać, że jest pozabijane, ale nie ma, dlatego że w tym momencie wyskakiwałyby złe przepływy spalin na sterowniku i dawałoby to już sygnał. Tak więc, moi drodzy, on by się wtedy nam w ogóle też nie wyłączył, bo to jest ciekawostką, tylko w tym momencie on by wszedł w tryb awaryjny, ale dalej by grzał i można byłoby czekać na serwis. To jest prawie po 3 tonach i po 2 latach, czyli 4 lata spokojnie. W moim przypadku nie musiałbym go czyścić. Na chwilę obecną wyczyścimy go sobie i pokażemy, jak wygląda po czyszczeniu. No i górę mamy. Chciałem Wam pokazać, jak to już wstępnie wygląda. Popatrzcie,
Wszystko jest elegancko wyczyszczone. Popatrzcie, jakie są zadbane szczeliny. Ktoś kiedyś zarzucił, że tutaj pozostaje dużo popiołu i że nie ma przepływu. Patrzcie, przepływy są tu, gdzie są sprężyny i to ma być drożne. A to wszystko dookoła może leżeć popiół, więc tak pięknie to wszystko wygląda. Wszystko jest jak w największym porządku. Ok, patrzcie nawet na kondycję sprężyn. Nigdzie nie są nawet przegrzane. Świecą się aż. To znaczy, że kocioł jest doskonale wyregulowany. No dobra, a my rozbieramy palniczek. A więc moi drodzy, jesteśmy już po czyszczeniu kotła. Pokażę Wam, jak on wygląda w środku teraz i jak wygląda palnik. Moi drodzy, zobaczcie. O, tak wygląda w środeczku palnik. Elegancko. Mamy bardzo mocno zadbany. Ceramika nigdzie nie jest popękana. Jest elegancko zrobiona. Popatrzcie w tym momencie w środku, jak to pięknie, ładnie wygląda. Jeszcze go sobie tam doczyścimy, to jest kosmetyka. Tu nawet nie czyściliśmy, bo nie ma takiej potrzeby. Wszystkie otwory są czyściutkie, nigdzie palnik, jak widzicie, nie jest przegrzany. Wszystko jest pięknie zadbane. To jest wyłącznie kwestia regulacji. No to co? Składamy teraz do kupy i go regulujemy. Tak naprawdę będzie w regulacjach tylko i wyłącznie kosmetyka. Kochani, jesteśmy już po całej procedurze przeglądu kotła. W tym momencie mamy już go zamkniętego, złożonego, odpalonego. W tym momencie robimy pomiar cały. Mamy już analizator podłączony. Doregulowujemy sobie w tym momencie cały kocioł. Patrzcie, CO2 11%, piękne wartości, lambda 1,83, super, temperatury dopiero rosną, on dopiero nabiera prędkości, dopiero się rozruszał. Tutaj mamy pokazaną moc, o, będzie tak lepiej, widzicie? Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, ten kocioł nie wymaga zbyt dużej pracy. Należy go tylko zasypać w tym zbiorniku. Pokażę jeszcze, bo tego nie pokazywałem. Tylko tu zasypujemy. On nam powie, kiedy trzeba go zasypać, powie, kiedy trzeba go wyczyścić, powie, jeżeli są jakieś alarmy, powie nam, jeżeli komin jest zapchany. Nie wyłączy nam się, chyba że jest diametralnie zawalony, nie wiem, cokolwiek, awaria, to się wtedy dopiero wyłączy, ale w każdej, jeżeli występuje jakaś pierdółka, mała awaryjność, on przechodzi w stan awaryjny i pracuje tylko wyłącznie na 40% swojej mocy i użytkownik nie będzie miał w domu zimno, on będzie miał ciepło i spokojnie sobie czeka na serwis. W sterowaniu, jak widzicie, z przodu jest tylko jeden guzik. Włącz, wyłącz, który również się pali na różne kolory i informuje nas, co dokładnie się dzieje z kotłem. Musimy znać te kolory, żółty, czerwony, zielony, ale to już jest w instrukcji obsługi. Generalnie zasyp i zapomnij. Moim zdaniem ten kocioł to naprawdę jest hit, ponieważ sam go użytkuję i zapomniałem w ogóle, że mam kocioł peletowy, który, jak widzicie, na dobrą sprawę w moim przypadku przez 4 lata ja bym go w ogóle nie czyścił. Jeżeli ktoś przepala więcej, no to musi go po prostu wyczyścić, ale to jest kwestia raz na rok. Więc to jest całkiem, ale to całkiem inna jakość kotłów peletowych, górna liga, naprawdę super. Tak więc, moi drodzy, dla mnie teraz suba, lajka, piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś zapytania, postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Trzymajcie się, moi drodzy, i do usłyszenia. Cześć!